Cześć wszystkim, witam Was serdecznie w nowym starym domu. Jak większość Polaków, ten sezon wakacyjno-urlopowy zagospodarujemy na prace remontowo-budowlane, chociaż u nas to jest tak, że te prace są nie tylko w sezonie urlopowym, no ale tak, jest ładna pogoda, dzieci są u babci, więc zabieramy się za temat wiaty garażowej, dwustanowiskowej, także dzisiaj możecie zobaczyć w naszym wydaniu, jak taką wiatę wykonać. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Wiata będzie o wymiarach 6 metrów szeroka, 6 metrów długa. Będzie wspierała się na 7 słupach. 3 z jednej strony, 3 z drugiej strony, 1 na środku. Nie będzie słupa tutaj na środku, po to, żeby się łatwo wjeżdżało, łatwo wchodziło, wychodziło. I od czego my tutaj zaczniemy? Ponieważ jakby tą najważniejszą linią, którą musimy się trzymać, to jest linia tej kostki. Samo podłoże wewnątrz będziemy wykonywać na samym końcu po zbudowaniu wiaty. Taką decyzję podjęliśmy, czy będziemy tutaj brukować środek, czy będziemy wysypywać takim żwirem granitowym, jak mamy dookoła opaskę wokół domu, to jeszcze tą decyzję podejmiemy. Natomiast podłoże mamy już bardzo ładnie wyrównane. Jeśli zdecydujemy się, żeby tu wysypać żwirem, no to musimy zdjąć tą warstwę humusu, położyć jakąś geowłókninę i na to wysypiemy cienką warstwę żwiru. To będzie służyć tylko i wyłącznie do samochodów osobowych, więc jakieś tutaj mega mocne podłoże nie musi być. I teraz od czego zaczynamy? Ta linia jest dla nas najważniejsza, ponieważ nie jesteśmy pewni, czy tu i tu jest kąt prosty. Prawdopodobnie go nie ma, bo to nie miało dla nas żadnego znaczenia. Ta linia była tylko i wyłącznie po to, żeby sobie ograniczyć tą część ogrodową. Więc wyznaczymy sobie w stosunku do tej linii, wyznaczymy kąt prosty tutaj, po to, żeby potem nie było sytuacji takiej, że będziemy mieć wiatę przekrzywioną. Więc najpierw wyznaczamy ten kąt prosty. Jak to zrobimy? Zrobimy to z twierdzenia Pitagorasa, czyli jeśli w tym miejscu ma być kąt prosty, na tym odcinku wyznaczymy sobie 3 metry. Ja już mam to tutaj zmierzone, więc sobie tutaj te 3 metry wyznaczam. Następnie na tym odcinku wyznaczę sobie 4 metry, a przekątna wtedy musi być 5. I w momencie, kiedy będę miał 3 metry, 4 metry, to punkt przecięcia tutaj tych 5 metrów z tymi 4 metrami jest kątem prostym. Także za chwileczkę sobie ten kąt prosty wyznaczę. Jak wyznaczę sobie ten kąt prosty, będziemy mogli wykopać pierwsze 3 otwory. Pierwszy raz udało nam się trafić idealnie za pierwszym razem, co jest aż dziwne, ale pokażemy Wam, jak to ma wyglądać. Czyli tak, tutaj mamy dokładnie 3 metry. Pokażemy Wam, żeby to było dokładnie widać. Ja przydepnę. No, chodź teraz tutaj. Tutaj mamy dokładnie 3 metry. Tutaj też, Basia, zatrzymaj. No chodź. Tutaj mamy dokładnie 4 metry. Pierwszy raz nam się tak udało trafić. 5, zgadza się. I tutaj mamy dokładnie 5 metrów. Oczywiście jeśli na przykład jedna z tych wyznaczonych linii nie pasuje, to wtedy ten pęd trzeba przesuwać albo w prawo, albo w lewo, tak aby ten punkt przecięcia był odpowiedni. Tak, można sobie też uciąć po prostu sznurek idealnie 4-metrowy, idealnie 5-metrowy, przywiązać go do pręta i wtedy naciągnąć go maksymalnie i wyjdzie Wam to dokładnie samo. Tak, i można sobie wtedy, słuchajcie, istnieją różne możliwości wyznaczania tego, część osób robi to dużymi kątownikami i tak dalej, natomiast ten sposób
stwierdzenia Pitagorasa jest na pewno o wiele dokładniejszy, bo jeśli wyznaczycie to z kątownika i pomylicie się o 4 cm, nie wyjdą wam nie wyjdą wam przekątne, no to później będziecie mieli duży problem, więc bardzo ważne jest to, żeby wyznaczyć to dobrze. My teraz, jak już mamy wyznaczoną tą prostopadłą linię w stosunku do tamtej osi, to teraz sobie wykopiemy pierwsze 3 dziury na te pierwsze 3 kotwienia. Będziemy kopać dość głęboko. My zawsze wolimy zrobić za mocne niż za słabe. Już wczoraj zamówiłem te podstawy słupa, takie typu H. Do tej pory montowałem takie standardowe kotwy, takie C u góry z taką długą śrubą, długą żebrówką na dół. Natomiast w tym momencie zdecydowałem się na coś, wydaje mi się, mocniejszego, czyli będzie to takie wzmocnienie H. Jeszcze tego nie mam dzisiaj, więc dzisiaj wam tego nie mogę pokazać. Dzisiaj po prostu... Jak nie? Ja zrobię czary Maryi i pokażę. Dokładnie. Także na filmie to za chwilę zobaczycie, ale ponieważ dzisiaj jest bardzo duży upał, wybraliśmy sobie taką pracę, która jest typowo w cieniu. Wykopiemy sobie dzisiaj te 7 otworów, a ziemię wykorzystamy na wyrównanie ewentualnie jakichś tam dziur, które mamy w trawniku. Cześć! Wczoraj u nas wreszcie ładnie popadało, ale udało nam się skończyć te nasze wykopki, czyli wszystkie 7 słupów mamy wykopane. Możesz, Basia, mniej więcej pokazać, jak to wygląda. Kopaliśmy mniej więcej na około 1 metr głębokości. Otwory nie są jakieś wyjątkowo duże, takie maksymalnie do pół metra na szerokość, ale teraz tak, mamy już wszystkie. Mam już tutaj zrobiony 1 poziom, tam mamy zrobiony 2 poziom. Mamy około 10, może 15 cm różnicy między tamtą stroną a tą, dlatego zdecydowałem się nie podnosić tego tak wysoko, bo to by głupio wyglądało, tylko zastosujemy z tej strony 10 cm czy tam 15 cm wyższe słupy, natomiast 3 będą w jednym poziomie, tamte 3 będą w drugim poziomie. Ten zrobimy tak pośrednio, żeby go dostosować, a poziom po prostu wyrównamy na długości słupów. Teraz bardzo ważna rzecz. Jakbyście chcieli sobie takie rzeczy tyczyć samemu, można to dość sprawnie zrobić za pomocą takich zwykłych sznurków porządnej, długiej poziomicy. Przekątne przy robieniu takich konstrukcji muszą być bardzo dokładne. Tam nie powinno być większej różnicy jak centymetr, bo inaczej później ta konstrukcja będzie wam się krzywić, nie? Oczywiście jeśli tam będzie 2 cm to jeszcze ok, ale jakby było na przykład 10, to już naprawdę wyjdzie to bardzo koślawie, także trzeba się starać, żeby to było dobrze. Teraz jeszcze jedna ciekawa rzecz, jak ja sobie to wyznaczam. Na tym sznurku wiążę sobie tak bardzo mocno takie sznureczki, po to, żeby w momencie, kiedy już będę betonował, w ogóle przyszły już te podstawy słupa, kiedy je będę betonował, żebym mógł sobie dokładnie to wyznaczyć, w ten sposób będę ustawiał, tak? Czyli zabetonuję najpierw ten dół, potem ustawię sobie to dokładnie na środeczku. Oczywiście po zabetonowaniu, po ustawieniu jeszcze raz wszystko sprawdzę, żeby się coś nie przestawiło. Natomiast tak, poza tym, że mam te sznurki, to problem zaczyna się w tym miejscu, gdzie jeden sznurek przecina się z drugim. Poza tym chcę dodatkowo, żeby wszystkie kotwy nie były ustawione tak, tylko żeby te z tej strony były w przeciwną stronę, żeby po prostu cała konstrukcja była stabilniejsza. Czyli pierwsze 4 ustawię tak, następne 3 ustawię tak, żeby jakby miało większą sztywność ta podstawa. I co tutaj zrobię? Tutaj zrobię coś takiego, że po prostu po ustawieniu pierwszych 4 z przodu, jeden z tych sznurków po prostu odetnę. Zostawię tylko jeden sznurek. Akurat w tym wypadku supełek mam źle zawiązany, bo supełek powinienem mieć na górnym. Pokażę wam to z drugiej strony, bo chyba tam jest dobrze.
Bo okaże się, że odetniesz ten sznurek ze supełki. Tak, dokładnie. O, tu jest dobrze zrobione. Czyli jak chcę mieć te w przeciwną stronę, to po prostu tego sznurka już nie będzie i ustawię sobie to dokładnie w ten sposób, tak? Po zabetonowaniu, po ustawieniu sprawdzę tylko, czy przekątne się zgadzają, wymiary. Jeśli jest ok, to czekamy jakiś tydzień na to, żeby działać dalej. W tym przypadku my będziemy czekać trochę dłużej, bo na tartaku mają urlop, więc będziemy mieć drewno najwcześniej za 2–2,5 tygodnia, więc chwilę jeszcze poczekamy. To co teraz? Sprawdzimy jeszcze raz przekątne i betonujemy. Okej. Rano z Norbertem byliśmy na składzie, przywieźliśmy sobie piach. Piach rzeczny, tu jest około tony, myk i pomysł jest taki, że nie będziemy zrzucali tego piasku z przyczepki, tylko będziemy sobie od razu robili w betoniarce zaprawę. Na samochodzie też jest cement, bo nie wiemy tak naprawdę, ile tego piachu nam pójdzie, czy trzeba będzie dokupić, czy nam zostanie. Jeżeli nam zostanie, to wywalimy sobie ten piasek po prostu z tyłu na naszej plaży. Mamy już tam mieszankę piachu żółtego i rzecznego, więc nie ma żadnego problemu, a każda ilość piasku na plaży się przyda, także nic, bierzemy się, bo same się słupy nie zaleją. Mam już wstępnie ustawione do sznurka i do tych znaczników te 4 kotwy. Żeby tamte ustawić w drugą stronę i żeby mi te sznurki nie przeszkadzały, to sobie już demontuję. O nie. Możemy działać. Zalewamy ostatnie 3. Oczywiście po zalaniu wyjedziemy całym tym dobytkiem stąd, sprawdzimy jeszcze raz przekątne wymiary, czy wszystko się zgadza, czy coś gdzieś się nie przestawiło, no i wtedy już czekamy tydzień, żeby nam to ładnie stwardło, żebyśmy mogli zamontować słupy. Hej, dzisiaj pierwszy dzień pracy przy tych belkach drewnianych. Dociąłem słupy na wymiar, teściu je przeszlifował tak z pierwszego i wydaje mi się, że to jest dla nas wystarczające. Wiadomo, że to nie sezonowaliśmy tego drewna odpowiednio długo, więc tutaj nie uda nam się tego wyheblować idealnie, ale przeszlifowane i wygląd mniej więcej taki jak jest teraz jest dla nas absolutnie wystarczający. Mamy już wszystkie słupy docięte na wymiar, pomalowane, Basia pomalowała je. Tutaj są 3 przygotowane, które idą po tej stronie, tamte 3 idą po tamtej stronie, środkowy, wszystkie są docięte już po długości tak jak trzeba. Tak jak pamiętacie, tamte 3 słupy mamy na jednym poziomie, te 3 słupy mamy niżej, ponieważ nam teren delikatnie tak spada i ten spadek będzie zachowany. Jeśli jakaś woda by tam przeszła po prostu pod wiatą, to ona sobie po prostu spłynie w dół. Podłożem wiaty będziemy się zajmować na samym końcu. Także teraz, ponieważ słupy mamy gotowe, teściu tu szlifuje. Te oto belki długie będą leżeć, jedna na tamtych 3 słupach, druga na tych 3 słupach i ta środkowa to będzie ta, która będzie pod kalenicą. Wybraliśmy sobie, zaczęliśmy od tego, że najpierw docięliśmy słupy z tych najkrótszych belek, które mieliśmy, bo mieliśmy to na wymiar. Potem z najdłuższych 3 belek docięliśmy te 3 najdłuższe elementy i zostały nam te belki wiązarowe, które mają być w poprzek. I co? Jak zamontujemy słupy, zamontujemy belki poprzeczne, belki wiązarowe i możemy się brać za krokwy. Tutaj dla zobrazowania tego, jak to będzie zrobione,
dałem kawałek takiego odciętego słupa. No i po prostu ten słup będzie dokładnie tak w tej kotwie zamocowany. Te dwie śruby, jedna w tym miejscu, druga tutaj na dole. Jeśli chodzi o te kotwy montażowe, bardzo je polecam. Są one kilkakrotnie lepsze od tych kotew, które są na jednej żebrówce, także jeśli byście kupowali, te są droższe kilka razy, 2-3 razy są droższe od tamtych, ale są 2-3 razy lepsze, także zdecydowanie polecam te kotwy typu H. I co, teraz sobie przykręcimy słupy, poustawiamy piony, a jutro weźmiemy się za te belki poprzeczne. Halo! Cześć! Wyznaczam sobie tutaj belki poprzeczne. Belki, te podpory krokiew mamy już na miejscu. Nawet nie było tak źle. Najpierw wrzuciliśmy sobie to na rusztowanie tutaj, a potem z rusztowania na górę. Przez to teraz akurat podesty już są po drugiej stronie, bo najpierw zrobiliśmy tą stronę, później tamtą stronę. Teraz wrzucimy te 3 belki, które idą w poprzek, które trzymają całą konstrukcję, żeby się nie rozchodziła na boki. Już mamy belki wycięte po długości. Nie zdążyliśmy tego pomalować, więc wszystko, co już teraz nie zdążymy pomalować, to pomalujemy na miejscu na górze. Powycinamy zaciosy. Tak jak tutaj widzicie, może pokażemy tutaj na tym. Zacinaliśmy te belki na 2 cm, żeby się tutaj belki względem siebie nie przesuwały. Dodatkowo wkrętami ciesielskimi zamocowaliśmy z góry. Teraz to samo zrobimy w poprzek i będziemy mieli już całą jakby tą konstrukcję taką stabilną. Wtedy zaczniemy przygotowywać już typowo tą belkę kalenicową i konstrukcję dachu. Mamy przygotowany wzór, jak wstępnie będzie wyglądał ten nasz dach. Zaraz sobie przygotujemy 3 słupy na środek, belkę kalenicową, no i po belce kalenicowej będziemy się brać za wycinanie krokiew. Zostały nam jeszcze belki na dole. Tam leży już gotowa belka kalenicowa, która jest pomalowana, a tutaj są belki, z których będziemy docinać słupy i ewentualnie później miecze. Tutaj chcemy Wam pokazać ten detal, jak to mniej więcej wygląda, czyli dolny słup jest tutaj zacięty w tej belce, która trzyma krokwy. On jest tu wcięty 2 cm, natomiast w górnym słupie wcięliśmy 4. Wydaje mi się, że efekt jest całkiem ciekawy. Tutaj na środku chcemy jeszcze dać takie zastrzały. Te zastrzały będą bardziej takim efektem dekoracyjnym, żeby to nawiązywało zarówno do naszego okna, jak i do naszego ganku. Myślę, że trochę pracy będzie z tym, ale będzie ładnie.
Hej, zaczął się tutaj już trzeci dzień tych naszych prac przy wiacie. Wczoraj udało nam się postawić tą belkę kalenicową na tych 3 słupach. Dzisiaj bierzemy się za krokwy. Tutaj mamy wzór tej pierwszej krokwy i do niej docinamy pozostałe. Ewentualnie jeśli są jakieś korekty, to sobie nanosimy i poprawiamy już na górze. Staramy się tak, żeby przynajmniej z grubsza było to przeszlifowane. Niestety, no nie wszystko daliśmy radę pomalować na dole, więc część po prostu będziemy malować już u góry, jak będziemy mieć całą konstrukcję. No, ta nasza wiata ładnie rośnie. To co teraz? Teraz idą krokwy. Krokwy będą mniej więcej co 85 cm. Na to pełne deskowanie i może pokażemy Wam jeszcze, co Basia robi i co udało jej się zrobić na ten moment. Tutaj Basia maluje deski. Deski mamy 3-metrowe i 4-metrowe. Celowo takie zamawialiśmy sobie już pod krokwy, żeby nie było dużo odpadów. To co będzie nad datkiem, wystawimy na bok, obetniemy wzdłuż i tyle, ale tak to zrobiliśmy, żeby tych odpadów nie było zbyt dużo. Tak też rozmierzyliśmy krokwy. Także tutaj chcemy, no deski to chcielibyśmy wymalować wszystkie, bo to jednak bardzo niewygodnie będzie malować na suficie. Także jak będziemy mieć wszystkie deski, krokwy, to bierzemy się za deskowanie. Dzisiaj też już kupiliśmy podkład pod grunt. Także wydaje mi się, że jakieś 3-4 dni i wiata będzie gotowa. Jeśli chodzi tutaj o te deski, są to deski tak zwane Pure of Pust, czyli taka stropopodłoga. Jeśli kogoś by takie deski interesowały, zamawialiśmy te deski u tego samego pana z gór, u którego ostatnio zamawialiśmy deskę tarasową. Także deski mamy od pana z okolic Andrychowa, Kent, więc jeśli ktoś by tutaj był Kraków, ewentualnie Śląsk, to spokojnie, jeśli ma większą ilość, to te deski nawet z dowozem można zamówić. My jesteśmy zadowoleni. No ta deska będzie tutaj mocna, zależało nam na tym, żeby to po prostu było też solidne, także wydaje mi się, że efekt wizualny też będzie całkiem fajny. Już ponad połowę krokiew mamy zamocowane, tak jak z drugiej strony widać. Tutaj nam zostały ostatnie 3 sztuki. Robimy tak, że robimy sobie szablon, według szablonu docinamy kilka sztuk, potem sprawdzamy, czy gdzieś jakieś wymiary nam nie uciekły i czy wszystko się zgadza. Jak się zgadza, to docinamy następne i tak po kolei. Zdecydowaliśmy się, że tutaj ten szczyt będziemy docinać na miejscu, bo to jednak gdzieś zawsze to drewno jest trochę skrzywione i żeby nie ryzykować, a to nie jest wielki problem, akumulatorówką po prostu ściągam krokwę na podest, przycinam i po przycięciu dopiero ją montuję. Także całkiem sprawnie to idzie. Zostały nam 2 krokiewki po tej stronie, 3 po tamtej, no i będziemy mogli się brać już za obcinanie dachu po długości i następnie za deski. Wszystkie krokwy z tej strony mamy już gotowe. Także wyznaczyłem sobie okap na długość 50 cm, 50 cm na jednym końcu, 50 cm tutaj na drugim końcu. Przykręciłem sobie sznurek. W momencie, kiedy mam już sznurek na miejscu, teraz biorę sobie poziomicę. Ja już tamtą stronę przyciąłem, tu jest bardzo niewygodnie, bo jest blisko drzew, ale chcieliśmy, żeby wszystkie drzewa zachować, nie obcinać, dlatego to tak jest. I teraz bierzemy poziomicę, ustawiamy sobie pion. I według tego pionu po jednej stronie, po drugiej stronie i według tego pionu teraz obcinamy. Jeśli mamy sznurek, mamy wyznaczone piony, mamy pewność, że cały okap będzie równy. Ponieważ piła łapie mi 7 cm, ma taką głębokość cięcia, a krokwy mam 8, muszę ten centymetr docinać, ale to jest nawet wygodne, bo potem mogę jedną ręką trzymać to, co odcinam. Ok, tą stronę mamy równiutką, możemy się brać za drugą.
Jeśli chodzi o krokwy, to mamy już wszystkie. Ta krokwa w tym przypadku jest praktycznie tylko i wyłącznie po to, żeby trzymała te nasze ozdobniki. Nie bardzo mogliśmy się zdecydować, jak to wykonać. Nie chcieliśmy tutaj tego elementu ozdobnego dawać z przodu. Będzie on taki cofnięty, ale bardzo nam zależało na tym, żeby było. Jeśli chodzi o te dwie, tutaj te w zasadzie 3 belki, no musimy pomalować później, bo brakło nam farby, także zdecydowaliśmy się, że zamontujemy. Jest to na razie tylko zaimpregnowane, teraz musi iść kolor. I w zasadzie został mi tu ostatni wkręt do wkręcenia od góry, dodatkowo, żeby nam się tutaj nie skręcało. Także skręcę jeszcze tutaj jedną belkę z góry i będzie w zasadzie konstrukcja i krokwy gotowe. Co teraz? Teraz zostały nam miecze, także to chyba już teściu się tym zajmie, czyli te miecze, które tutaj będą szły zarówno od słupów do tych belek, na której stoję, i z tyłu. Mamy jeszcze parę kotew do dokręcenia. Wy tego nie widzicie, ale zaraz, Basia, podejdź, pokażę to z bliska. Jeśli chodzi tutaj o te wzmacniane kątowniki, to już mamy zarówno tam na słupie, jak i przy tych Basia, obróć tam, to będzie to widać, tam. Już mamy w niektórych miejscach zamontowane. Rzeczywiście tam, gdzie się daje, montujemy je tak, żeby nie było ich widać. Natomiast w tych takich ważnych miejscach, czyli pod belkami tutaj nośnymi, no to już kilka może być widać, ale to tym się nie przejmujemy. Także zamontujemy teraz te brakujące kątowniki. Teściu przygotuje miecze, no i konstrukcję nośną będziemy mieć gotową. Dzisiaj kolejny dzień pracy, czyli przybijamy deskę. Zdecydowaliśmy się na taką deskę suszoną, heblowaną, dlatego że zależało nam, żeby od spodu to ładnie wyglądało, jednak wiata będzie blisko domu, więc chcemy, żeby to estetycznie ładnie wyglądało. Namiary na sprzedawcę desek, jeśli Was będą interesować, możemy Wam podesłać. Oczywiście tylko to jest tutaj w obrębie powiedzmy Śląska, Małopolski, bo to tylko ten rejon Pan obsługuje. Jeśli chodzi o deskę, jest to deska pióro wpust, jest to tak zwana stropopodłoga. Tutaj na nasze potrzeby nawet lepsza byłaby deska z taką faską od spodu. Niestety ten nasz sprzedawca takiej nie miał, ale ta jest mocna. To jest deska 2,8 cm. Krokwy mamy, odstęp między krokwami mamy 85. Będzie to naprawdę solidny dach. Zdecydowaliśmy się tutaj, że przykryjemy to gontem. Dlaczego gontem, a nie blachą? Bo nie chcieliśmy, żeby tutaj to dudniło za bardzo, jest to jednak blisko domu. Poza tym ten gąt będzie nawiązywał do tego daszka, który mamy, też do tego wykuszu, który mamy na domu. To wszystko też jest pokryte gątem, także chcieliśmy jakby, żeby to całościowo było spójne, a od spodu ta heblowana, malowana pod kolor deska, wydaje mi się, że będzie bardzo fajnie wyglądała. Także teraz tylko całość wybijamy. Jakie gwoździ używamy? Używamy takich gwoździ pierścieniowych, długość 8 cm. Tutaj nawet często biję po 2, żeby ta deska się nie skręcała, choć bardzo fajna jest suchutka, więc nie powinno być żadnego problemu. Czyli tak, na deskę idzie podkład, następnie gąt, no i dach będzie gotowy. Hej, udało mi się już przybić tą pierwszą połać. Tutaj na boku przykręciłem łatę. Łata od spodu jest standardowa, zwykła łata, też ją tutaj od tej części widocznej wyszlifował. Od góry przykręciłem wkręty. Teraz mamy tu pierwszą membranę, to jest taki podkład pod gąt. To dlaczego gąt, to już mówiłem, po prostu chcemy, żeby pasował do reszty i żeby to było stosunkowo ciche. Tam na dole do okapu wypuściliśmy go jakieś 5 cm, tutaj po bokach też 5, bo wiatrówkę sobie zrobię w ten sposób, że zawinę go delikatnie do góry, wywinę wiatrówkę z 2 cm powyżej, żeby gąt mi się później zwulkanizował do tego. Po przybiciu tej pierwszej, już mam wciągnięte tam pozostałe pasy, po przybiciu tego pierwszego pasa do tej linii montuje się na zakład następne. Także po przybiciu membrany może już padać, bo zależało nam na tym, żeby nam te deski nie zmokły, no i możemy się brać za drugą stronę. Ja jestem gotowa z następną
Tą stronę dachu już mamy wstępnie przykrytą. Został nam sam szczyt, ale szczyt będziemy robić z tego ostatniego pasa, który nam zostanie. Jeśli chodzi o wypust, ten zakrokwy to jest 10 cm. Tam już jest zrobione i przycięte. Teraz te 10 cm wyznaczyłem tutaj na szczycie, tam na dole. Następnie po wyznaczeniu przyłożyłem sobie do tego poziomicę i zaznaczyłem ołówkiem, tak jak tu widzicie. Jak mam już to ładnie wyznaczone, ściągam sobie ten sznurek i będę mógł ciąć. Tą stronę już mam gotową. Teraz robię to samo z drugiej strony. Zamiatam dokładnie tą połać z tych trocin, które tu się teraz pojawiły. I możemy tutaj ten podkład podgąd już przymocować. Jak przymocujemy podkład podgąd, robimy wszelkie obróbki blacharskie. Znowu pojadę sobie wygiąć do firmy, która sprzedaje blachę i dopiero później montujemy na to gąd. Ok, mamy już dach wstępnie przykryty. Teraz kończymy obróbki blacharskie i będziemy się brać za gąd. Najpierw mocuje się ten pas podrynnowy. Pas podrynnowy mocuje się na deskę tutaj podrynnową, która jest wcześniej przymocowana. Ta deska podrynnowa zazwyczaj robi się ją z grubszej deski. W tym wypadku u nas to jest 32 mm. Szerokość to jest 17, bo taka idealnie nam pasowała. Na to mocujemy ten pas podrynnowy, następnie na górę mocujemy pas narynnowy. Jeśli byśmy tutaj chcieli mocować rynnę, to najlepiej na początku jest zamocować uchwyty, a potem dopiero zamocować pas nadrynnowy. Ponieważ my nie wiemy jeszcze, czy tu będziemy montować rynnę, czy nie, więc na razie zostawiamy to w tej formie. Po to robimy ten pas narynnowy, żeby w każdej chwili rynnę można dołożyć. A tutaj z boku jest wiatrownica. Ten podkład pod gąd, przytniemy sobie go w momencie, kiedy już będziemy tu mieć ułożony gąd, żeby idealnie przyciąć, żeby nam tam woda pod tą blacharkę nie wchodziła. Także tą stronę mamy gotową, teraz idziemy montować wiatrownicę z drugiej strony. Tutaj w przypadku tego dachu zdecydowałem się zrobić taką wąską wiatrownicę, dlatego że wszystkie elementy od spodu mamy heblowane, szlifowane i malowane, więc ładnie to wygląda. Nie chciałem, żeby tego drewna bardzo dużo przykrywać, dlatego zdecydowałem się, że wiatrownice są wąskie. Pozostałe blacharki w zasadzie są standardowe. Tak jak na poprzednią wiatę wyginałem to sam. To jest zdecydowanie najtańsza opcja. Wszystkie blacharki tutaj na tą wiatę wyszły mi około 450 zł, także w przypadku kupna gotowców to byłaby przynajmniej kwota 2 razy większa, jak nie więcej, a wykonanie ich zajęło mi powiedzmy w granicach 2 godzin. Jeśli chodzi o mocowanie takich elementów blacharskich, które są na zewnątrz, to mocuje się na takie typowe wkręty farmerskie, czyli wkręty, które są lakierowane z taką gumową podkładką. Już tutaj układam gąd, więc tak, ten gąd jest troszkę nietypowy, bo zazwyczaj gąd układa się w ten sposób, że zaczyna się odwrotnie. Natomiast on jest dwukolorowy. Tutaj ta część, która jest pod spodem, jest innego koloru. Zresztą widać to tutaj w tych stawkach i taki efekt ma się uzyskać. I dlatego nie da się zacząć w ten sposób i zaczyna się w taki sposób, że odcina się te łuski. Czyli to była pierwsza warstwa, która szła na pas nadrynnowy. No niestety basi nie było, więc nie mogłem wam tego pokazać, ale
później jest to tak i w ten sposób zaczynamy. Tam zacząłem i jadę sobie po kolei warstwa po warstwie. Jeśli chodzi o grunt, tutaj nie ma co się oszukiwać, ja nie robiłem jakichś wielkich researchów, to co było na składzie, to kupiłem. Jest to jakaś amerykańska firma. Ważna rzecz na pewno jest taka, że przy układaniu gruntu trzeba zwrócić uwagę na to, żeby korzystać z porządnego podkładu, najlepiej dedykowanego do gruntu. I taki tutaj mamy, bo bez tego ani nie będzie gwarancji i jest ryzyko, że ta połać po jakimś czasie będą jakieś problemy czy nieszczelności. Tutaj teraz pokażę Wam, jak już wystartujemy, na czym w ogóle polega ta filozofia układania gruntów. Czyli jak już sobie zaczniemy, to układamy to w ten sposób, że gwoździe zazwyczaj przybijamy prawie we wszystkich gruntach 2 cm powyżej tutaj tego dzióbka. Tak. Tu dodatkowo na tym są takie pasy, które się później wulkanizują. I w momencie, kiedy układamy kolejny pas gruntu, to on idzie w ten sposób, że przykrywa nam tutaj całą tą linię tych wszystkich gwoździ. Czyli dokłada się go w ten sposób. Pilnujemy tego, żebyśmy wysokości mieli takie same. Na co trzeba zwracać uwagę? Najlepiej tutaj na to. Są tutaj różne sposoby. Albo układa się na 0, albo układa się z małym, lekkim przesunięciem. Ja sobie układam mniej więcej z takim półcentymetrowym przesunięciem. Jak ja to robię? Przybijam sobie pierwszego gwoździa tutaj. Zgodnie z instrukcją mniej więcej 2 cm powyżej tego. Drugiego gwoździa przybijam sobie tutaj, żeby utrzymać linię. Jeśli są duże połacie, warto sobie sznurkiem teserskim poznaczyć linię, żeby Wam to nie pouciekało. Ja dodatkowo tutaj mam takie na membranach takie znaczki i po tych znaczkach, te znaczki też są dla mnie taką informacją, czy gdzieś mi się coś nie rozjechało. Natomiast jeśli macie duże linie, ważny jest ten efekt wizualny, jest bardzo ważny, jest to w bardzo widocznym miejscu. Warto sobie sznurkiem teserskim poznaczyć te linie, żeby ten grunt po prostu był ładnie równo zrobiony. No i co? I teraz po prostu przybijamy sobie. Ważna rzecz jest taka, że musicie zwrócić na to uwagę, bo we wszystkich gruntach tak jest, że miejsce przybijania gwoździa jest tak zlokalizowane, żeby gwóźdź przebijał ten wierzchni grunt i ten grunt pod spodem. Dlatego tak za każdym razem jest, że gwóźdź przebija 2 warstwy tego gruntu i później dopiero wchodzi w deskę. Natomiast dach ma być zrobiony w ten sposób, tak jak tutaj, że po skończonej robocie nie ma być widać ani jednego gwoździa. Bo jeśli widać gwóźdź, to znaczy, że tam może dostać się woda i znaczy, że jest robota po prostu spieprzona. Także ma być to zrobione tak, żeby gwoździ nie było widać. Jeśli chodzi o długość tych gwoździ do gruntu, to długość przede wszystkim zależy od tego, jaką macie deskę pod spodem. My mamy pod spodem deskę 2,8, dlatego stosujemy gwoździe 2,5, żeby one po prostu nie wychodziły na zewnątrz. Jeśli macie grubszą deskę, możecie stosować dłuższe gwoździe, jeśli macie cieńszą, no to cieńsze. Cześć, udało mi się dzisiaj skończyć już tutaj przybijanie tego gruntu. No jest to dość pracochłonna robota, w sumie to 3 popołudnia mi zeszły, żeby to przybić, także no wymaga to sporo więcej pracy niż blacha, ale wydaje mi się, że efekt jest fajny. Chciałem Wam jeszcze podsumować wszystkie koszty, już sobie to zapisałem. Całe drewno konstrukcyjne, które kupiliśmy, to jest około 5000. Kątowniki, śruby, kotwy to jest 1000 zł. Farby, bo tutaj poszło tych farb sporo i porządnych, to jest około 900 zł. Deski te heblowane dwustronnie, ta stropo podłoga, która jest jakby jednocześnie podbitką, to jest 3600. Grunt plus podkład to jest 2700 i blacharka to jest 400 zł.
Całość kosztowała nas około 13 000. No wiadomo, cała praca własna. To, co zostało nam do zrobienia, to musimy teraz na koniec skończyć wybierać ten humus, bo tam teściu zaczął, i położyć dookoła krawężniki już z takiej kostki granitowej i wysypać grysem, no i wiata w zasadzie gotowa. Jeśli chodzi o czas tych prac, nam zeszło to w granicach 1,5 tygodnia, ale powiem Wam, że sporo miałem innych prac w tym czasie, więc nie mogłem tu cały czas pracować. Powiedzmy, wydaje mi się, że dla 2 osób pracujących cały czas to jest gdzieś na tydzień takiej solidnej pracy. Także tak to mniej więcej wygląda, ale praca dość przyjemna, wydaje mi się, że efekt też fajny. Jeśli chodzi o dzisiaj, to już dziękujemy za oglądanie i do następnego. Pa!